Alfik się w końcu doigrał i złożyłem go w ofierze dla rysunkowych bogów. A to jest krew do tego odcinka. Cześć, z tej strony Kinga. Ten odcinek będzie wyjątkowo obrzydliwy. Zajmiemy się bardzo ciekawym tematem tabu, a mianowicie wykorzystaniem krwi w sztuce. Myślę, że takim najciekawszym przykładem będzie Vincent Castiglia. Tworzy on obrazy wykorzystując własną krew. Dość obrzydliwe zajęcie i chyba niebezpieczne, ponieważ sam ją sobie pobiera. W dzisiejszym odcinku ja również będę malować krwią, ale w dość nietypowej ilustracji. Więc koniecznie dajcie lajka i suba z dzwoneczkiem. Myślę, że Alfik bardzo by tego pragnął. Na początku oczywiście muszę stworzyć bazę, a będzie to pełnodetaliczny portret, który wykończę krwią dla uzyskania takiego niepokojącego, mrocznego i obrzydliwego efektu. Pamiętajcie, że nadal macie szansę na wygranie ekranu graficznego, szczegóły w poprzednim filmie, a już za parę dni skontaktujemy się z zwycięzcą. Zanim przejdę do głównego tematu odcinka, musiałam wykonać taki mały test. Czy rzeczywiście kredki plus krew to dobry pomysł? Tak, normalnie Pokémon dostał drugie życie. Nieważne. Tak jak zawsze w tego typu pracach trzeba zacząć od podstaw, czyli szkicu. Pamiętajmy, no nie kolorujemy na czystej, białej kartce. Zawsze musimy mieć tą bazę, musimy mieć ten rozrys, żeby widzieć proporcje. Ja lubię, kiedy szkic jest bardzo dokładny. Dlatego kiedy mam szkic na brudno, to lubię go przemazać i jeszcze poprawić na czysto. Postanowiliśmy, że w tym odcinku dobrze będzie prezentować się portret. Taki mroczny portret bladej kobiety. Rysowałam głównie kredkami Caran-d'Ache Luminance, ponieważ na co dzień łączę je z Prismacolor Premier. Jakoś do tej pory nie złożyło się, żebym przetestowała je wykonując pełny portret, więc tutaj miałam świetną okazję. Zaczęłam kolorować od oka ciemnymi kredkami, a stopniowo przechodziłam na jaśniejsze. Wykorzystałam specjalną kolejność kolorowania, żebyście byli na bieżąco z postępami. Następnie przeszłam na skórę. Do gładkich przejść konieczne jest stosowanie jak największej ilości kolorów. Beży, brzoskwini, różnych rodzajów róży. No i oczywiście nie zapominajmy o brązach, które stosujemy do cieni. Bardzo ważne jest, żeby do skóry przenigdy nie używać czerni. Tym bardziej, że czarne kredki w ogóle są jakieś niedorobione. Pierwsze ruchy wykonujemy bardzo delikatnie. Rysujemy bez docisku, staramy nakładać na siebie różne barwy, a ostatecznie one połączą się ze sobą i stworzą gradient. W kredkach możemy osiągnąć gładki efekt w momencie wygładzania, czyli takiego mocnego dociskania, ale pamiętajmy, że to nie będzie efekt Photoshopa. One mają swoją charakterystyczną strukturę, z którą trzeba się polubić, jeżeli już decydujemy się na te medium. Ale warto też być wymagającym i nie cieszyć się byle jakim grudowatym efektem, który możemy osiągnąć korzystając ze słabych kredek. Osobiście z artykułów artystycznych najbardziej nie podpasowały mi kredki olejne. Chyba że po prostu w moje ręce jeszcze nie trafiły te dobre. Jeśli sami korzystacie z takich, które uważacie, że są godne uwagi, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu. Jakoś ostatnio wzięło mnie na testowanie, a efekty tego możecie zobaczyć na przykład na Instagramie czy Discordzie. Na Discordzie w ogóle możecie dzielić się swoimi pracami z innymi. Podczas kolorowania niestety jedno oko uciekło mi do góry. Tak, niestety. Ale cierpliwie kolorowałam obie gałki oczne i powieki, tak żeby w końcu one się zrównały ze sobą. Są pewne rzeczy, których nie da się naprawić i niestety wtedy trzeba zaczynać rysunek od nowa, ale jeżeli macie jakieś drobne przesunięcia, to pamiętajcie, że przy kredkach zawsze możecie coś poprawić. Całe szczęście drobne korekty wchodzą w grę. Aby uzyskać najładniejszy i najgładszy efekt, w każdym rysunku mocno dociskam kredki. Jak ktoś mówi, że tego nie wolno robić, to wtedy czuję, że coś się we mnie gotuje. Delikatne spieranie po kartce nigdy nie daje gładkiego efektu, tylko mocny i pewny docisk w końcu jakoś wygląda. Tylko to jednak można uzyskać, jeśli korzystamy z odpowiednich kredek, które dobrze się ze sobą łączą, mieszają, no i oczywiście są odpowiednio napigmentowane. Jak widać, do włosów przygotowałam sobie cienie z czarnej kredki. W tej metodzie czuję się najpewniej, mam to pokryte po całości, dzięki czemu dokładnie wiem, gdzie mam kolorować. Do uzyskania najciekawszego efektu włosów korzystam z bardzo ostrego nożyka albo skalpela. Ale spokojnie, nie kroimy kartki. Tylko delikatnie i precyzyjnie zeskrobujemy tą warstwę kredek z papieru. Dzięki temu powstają mega cieniutkie włoski, które wyglądają niezwykle efektownie. Tylko ta metoda wymaga wprawy, dlatego testujcie to na rysunkach, których nie jest wam żal. I bez problemu moglibyście je wyrzucić do kosza. Tak właściwie zrobiłam z tym Pokemonem. Tak
przy okazji. No i teraz pora na krew. Powiem szczerze, że nie spodziewałam się, że to będzie aż tak bardzo wygodne do nakładania. Struktura krwi jest lejąca, ale do tego gęsta. Nie musiałam tego w ogóle rozwadniać, nic do tego nie korzystałam, była sama krew i pędzel. Najfajniejsza zabawa była przy ciemnych partiach, jak trzeba było nałożyć taką grudę ciemnej krwi. Wyglądało to bosko, a do tego ładnie się błyszczy i nie trzeba dawać żadnych rozświetleń, czy nie wiadomo czego. To teraz parę przybitek dla Was i praca gotowa. Na dziś to już tyle, a jeśli do tej pory zastanawialiście się, czy rzeczywiście była użyta prawdziwa krew Alfika, to spokojnie, króliczek ma się dobrze, jest cały i zdrowy, a do rysunku użyłam oto tej sztucznej krwi marki Kryolan. Jest ona całkowicie syntetyczna, ale rzeczywiście wygląda jak prawdziwa. Plusami takiej krwi jest fakt, że wygląda ona bardzo realistycznie i pięknie prezentuje się na rysunku. Minusem... nie wiem, czy ona wyschnie. Mam nadzieję, że kiedyś tak, ale coś czuję, że długo sobie na to poczekam. Pewnie jak rysunek pokryje się grubą warstwą kurzu. Tak. A tutaj macie Alfika. Ale czy na pewno nie nagraliśmy tego zakończenia wcześniej, przed złożeniem króliczka w ofierze? Aby się upewnić, koniecznie zostawcie subka z dzwoneczkiem, żeby nie pominąć kolejnego filmu, w którym pojawi się na chwilę Alfik. Kolejny odcinek w niedzielę po godzinie 16. To do zobaczenia. Pa! Ale będzie dobre, czy jeszcze raz nagrać? Myślisz? I poza tym jest trochę przekrzywione. Łe, tam dam ksywę, to się nic nie stanie, będzie pan zadowolony.